Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Projektu na Piątkę. Jak widzicie, moja przyczepka już ma zamontowane okna. Powoli sezon wiosenny rusza i ja również powoli się szykuję do tego, żeby już wyjechać tą przyczepką tutaj z BZQ Campa od Bartka z hali warsztatowej i dalszą część prac prowadzić u siebie. Pogoda się robi coraz lepsza. Aby móc stąd wyjechać, potrzebuję jeszcze zamontować drzwi oraz zamontować oświetlenie i zrobić chociażby taką prowizoryczną wiązkę, żeby te światła po prostu świeciły. Także zabieram się za ościeżnicę w pierwszej kolejności. Trzeba będzie ją najpierw przygotować do montażu, później zostanie zamontowana. No i oczywiście będę chciał zamontować skrzydło drzwiowe. Ok, pokażę Wam z bliska, jak to wygląda. Tak metodą prób i błędów opracowałem sobie pewien schemat, żeby to wychodziło w miarę jednolicie. Takie naprawdę brudne elementy najpierw psikam tym preparatem, on je fajnie rozpuszcza, ale po nim to aluminium jest takie matowe. Natomiast w momencie, gdy sobie to szczotkuję, to zobaczcie, spróbuję Wam to jakoś pokazać. Ono jest takie jakby satynowe i zaczyna się tak naprawdę ładnie błyszczeć. I w sumie taki efekt nawet mi się podoba, więc myślę, że w tą stronę pójdę i tak wyczyszczę wszystkie te listwy. Więc zobaczcie sobie, jaka to jest różnica w miejscu, gdzie już to jest wyczyszczone, a jak to wyglądało wcześniej. Listwy okien poszły do szkiełkowania, natomiast tutaj okucia drzwi są zbyt duże, żeby można było je wsadzić do tej maszyny, w której się piaskuje, szkiełkuje, więc będę musiał je wyczyścić ręcznie. Także włączam timelapsa i jedną z ostatnich rzeczy, które muszę tutaj właśnie doprowadzić do takiego świeżego wyglądu, do poskładania przyczepy, jest właśnie ta obudowa drzwi, także zabieram się za czyszczenie. Jest w tym oczywiście trochę zabawy, ale widzę, że tutaj dużo łatwiej to idzie z tego względu, że jest dużo więcej takich płaskich powierzchni oraz takich krawędzi, które są łatwo dostępne. Nie ma tych takich zakamarków, które są przy tych listwach okiennych. Także z grubsza udało mi się to przeczyścić. Muszę teraz spłukać te drzwi, przemyć je, żeby zobaczyć, jak to wygląda na czysto. Może ręcznie jeszcze tym druciakiem przejadę, żeby było to mniej więcej wszędzie tak samo wykończone. No i myślę, że tą ramkę drzwi będę miał już gotową. Jestem bardzo zadowolony z tego, jak udało się wyczyścić te zawiasy. Nie spodziewałem się, że tak ładnie ten brud zejdzie. Także myję i myślę, że po jakichś drobnych poprawkach będzie można już tą ramkę montować.
No dobrze, ościeżnica została już wyczyszczona. Z tej strony tutaj pozostała taka oryginalna gumowa uszczelka. Ja jej nie będę usuwał, ponieważ ona jest w całkiem dobrym stanie. Aby natomiast mieć pewność, że ta uszczelka nie będzie przepuszczać, gdzieś tutaj nie będzie mi się dostawała woda, to jeszcze tutaj w krawędź wprowadzę sikę, aby to dodatkowo uszczelnić i myślę, że tak zamontowana ta ramka będzie służyć szczelnie jeszcze przez wiele, wiele lat. Jest to ten sam uszczelniacz Sikaflex 522, który używałem do przyklejenia okna, tylko tutaj zastosuję go w kolorze czarnym. Odtłuszczę sobie oczywiście te elementy, na które będę nakładał uszczelniacz. No i oczywiście zabieram się za jego nakładanie. Pewnie na timelapsie tego nie było widać, ale teraz Wam pokażę z bliska. Tu jest właśnie ta czarna gumowa uszczelka, no i nałożony uszczelniacz. Tu z tej strony jest dość wąsko, ale spróbuję Wam to jakoś pokazać. Odtłuszczę sobie krawędzie, no i oczywiście tutaj trzeba będzie wsunąć tą ramkę, tą ościeżnicę drzwi, a następnie przykręcić ją na wkręty, podobnie jak listwy okien. Skoro już ościeżnicę drzwi ma zamontowaną, no to czas na ramkę, która przychodzi na skrzydło drzwiowe. Oczywiście, tak jak widzieliście, ta ramka też już jest wyczyszczona, wyszlifowana, także myślę, że będzie to ładnie wyglądało. Ponieważ jeśli chodzi o drzwi, to tutaj jeszcze pozostaje temat zrobienia tapicerki od drugiej strony, ale ten temat z tapicerką chciałbym już zrobić u siebie, więc na razie zależy mi na tym, żeby po prostu móc je zamontować, więc przykręcę tą ramkę aluminiową dosłownie na kilka wkrętów, tak żeby dało się zamontować zawiasy i zamontować skrzydło na przyczepie, a jak będę robił tapicerkę, no to będę musiał jeszcze ją odkręcić, dlatego na razie nie zakładam tutaj tej uszczelki, która była i przykręcam to dosłownie tak na kilka wkrętów. Wkręty oczywiście są nowe, ale trafiły one w stare otwory, więc tutaj nie było problemu z zamontowaniem, a z bliska wygląda to w ten sposób. Zawiasy zostały zamontowane tak mocno prowizorycznie, ponieważ dwie z tych śrub są bardzo mocno uszkodzone, jeśli chodzi o łebki, więc nie chciałem ich wkręcać, a nie mam jeszcze takich śrub nierdzewnych, więc tak to na razie zamontowałem. Oczywiście jak będę robił tę tapicerkę, to te śrubki zostaną wymienione na nowe. No dobra, skoro mam już to poskładane, to spróbuję je założyć na przyczepę i przymierzyć, zobaczyć, czy w ogóle to pasuje, czy się zamykają. Właśnie dlatego, że nie wiem, czy to będzie pasowało, czy te drzwi będą się dobrze zamykały, to nie przykręcałem jeszcze tej ościeżnicy na wszystkie śruby, tylko połapałem tak powiedzmy co drugą, co trzecią, żeby móc w razie czego jeszcze łatwo to skorygować i nie trzeba było odkręcać wszystkich tych wkrętów. No ale zobaczymy, może będzie ok. Widzę, że na dole coś ociera. Tutaj z tej strony, no faktycznie. Coś tu jest nie tak, będę musiał to skorygować. No ale niezależnie od tego, co jest powodem tego ocierania, prawdopodobnie tutaj tą ościeżnicę trzeba będzie troszeczkę przesunąć w tą stronę i wtedy będzie w porządku. No to muszę jeszcze zamontować zamek. Zamek jeszcze mi nowy nie dotarł, także na razie również zamontuję ten stary. On działa, więc nie ma z nim problemu, po prostu tylko, żeby ładnie wyglądało, to tutaj przyjdzie nowy. Natomiast już wiem, co było przyczyną tego ocierania. Fakt, że nie przyszła tutaj ta uszczelka od wewnętrznej strony sprawiła, że dokręcając najpierw tą stronę, tutaj praktycznie spasowały mi się drzwi z tą listwą na zero. Natomiast z tej strony tutaj powstała mała szczelina, więc całość jest jakby przesunięta
i w związku z tym to jest powodem właśnie tego ocierania. No ok, ja zamontuję sobie ten zameczek. No ok, tak to wygląda. Da się je zamknąć, więc plan, że tak powiem, minimum został wykonany. Kratka będzie nowa, ale ona też przyjdzie po tapicerce. Tak więc temat drzwi mam załatwiony. Czas zabrać się za lampy, więc wszystko jest na najlepszej drodze, żeby już za chwilę móc tą przyczepą wyjechać. Ze światłami nie powinno być problemu, one już tutaj były zamontowane, więc wszystko powinno pasować. Ja sobie odtłuszczę tutaj okolice otworów i również dookoła nałożę ten uszczelniacz, tak żeby mieć pewność, że nigdzie mi tam woda nie będzie podsiąkać. No i zabieram się do montażu. Lampy, tablica są już zamontowane, oczywiście pozostały jeszcze trójkąty. Ja odzyskałem te oryginalne uchwyty, poszły one do cynkowni i myślę, że jeszcze trochę posłużą, ale oczywiście trójkąty zamówiłem nowe, także muszę to teraz poskładać, no i zamontować na przyczepie. I w tym momencie pozostanie mi jeszcze tylko podłączenie tej wiązki i będzie można wyjeżdżać. Powiem Wam, że no takie dziwne uczucie, stoję tak trochę w rozkroku, bo z jednej strony bardzo się cieszę, że mogłem tutaj korzystać z tej przestrzeni w BZQ Camp u Bartka. No to były zupełnie inne warunki niż na parkingu, szczególnie w zimie. To pomalowanie jej tutaj było dużo łatwiejsze. Sam fakt, że mogłem ją po prostu pozostawić otwartą i się nie przejmować tym, że pozostaje ona niezamknięta, to już był ogromny plus. No do tego stała temperatura i sucho, więc mogłem sobie tutaj pracować niezależnie od tego, co działo się na dworze. Natomiast no też z drugiej strony naprawdę bardzo się cieszę, że w końcu będę miał ją już u siebie pod domem i będę mógł w każdej wolnej chwili po prostu sobie wyskoczyć nawet na krótki moment i coś tam w tej przyczepie podziałać. Także cieszę się, naprawdę bardzo się cieszę, że udało mi się dobrnąć do tego momentu. No i pewnie następny odcinek już będzie ode mnie z parkingu. Dobra, ja biorę się za składanie tych elementów, no i zamontowanie ich na przyczepie. No dobrze, światła mam pomontowane, tablica, trójkąty również, więc zabieram się za wiązkę. Udało mi się to przeciągnąć przez te oryginalne otwory, które były po starej wiązce. Na razie plan mam taki, że po prostu poobcinam te oryginalne wtyczki, bo one mi tutaj nie są do niczego potrzebne. Pozakładam na koniec takie tulejki. Do tego zwykła kostka elektryczna. Opiszę sobie piny po prostu od pierwszego do ostatniego po kolei, tak żebym już później nie musiał tego przedzwaniać i sprawdzać, gdzie co mam podłączone. Będę po prostu wiedział, że na czwartej kostce jest czwarty pin i podłączę sobie kable w lampach i myślę, że to wystarczy, żeby te kilka kilometrów przejechać. Natomiast tak docelowo tą wiązkę będę robił, jak będę podłączał wszystkie tutaj światełka, które mam na przyczepie. Wtedy Wam też dokładnie pokażę, którędy to przeprowadziłem. Teraz tą przyczepę mam dosyć mocno zagraconą, więc troszeczkę tam nie mam jak tego za bardzo pokazać. No ale wszystko w swoim czasie. Niestety nie wziąłem sobie ściągaczek do izolacji do kabli, więc muszę tutaj troszeczkę się z nożykiem pobawić, żeby to ściągnąć. No trudno.
Te zaciskowe tulejki, powiem, że są naprawdę super. Ja je bardzo polecam, lubię je stosować z tego względu, że właśnie jak się pozakańcza przewody nimi, to powstaje takie fajne, solidne połączenie. Nie ma tutaj jakichś rozczapiarzających się drucików, które mogą powodować jakieś zwarcie, gdyby gdzieś tam się one spiknęły. Także gorąco polecam. Fajnie się to później w te kostki skręca, a nie jest to żaden problem, nie jest to trudne, żeby te właśnie końcówki pozakładać. Tak sobie to przygotowałem do zamontowania właśnie w tej kostce. No i oczywiście teraz muszę namierzyć, które piny odpowiadają tutaj którym kabelkom. Do tego celu oczywiście przyjdzie tutaj z pomocą taki podstawowy miernik elektroniczny. Nie wiem, czy to słychać. Jest ustawiony na zwarcie, na sygnalizowanie dźwiękiem, że obwód jest zamknięty, więc w tym momencie przyłożę, troszkę mi tu brakuje rąk, ale przyłożę sobie końcówkę jedną do pinu numer 1. No i muszę tutaj po kolei poszukać, który z kabelków odpowiada właśnie któremu. O, ten żółty. Oczywiście na początku jest najtrudniej, bo ich jest najwięcej, później jak będę miał kolejne opisane, to już będzie wiadomo. Tak, to na pewno jest ten przewód, czyli żółty z tej wiązki. Więc on idzie do portu numer 1. Jeszcze raz sobie sprawdzę, czy się na pewno nie pomyliłem. Jest ok. I tak zrobię ze wszystkimi. Nie było to trudne, szybko poszło. Kostkę mam już przygotowaną. Teraz będę wiedział od razu, że tutaj mam pierwszy pin, tutaj jest 4, a tutaj jest 6, więc w razie jakichś dalszych modyfikacji czy podłączeń nie będzie już z tym problemu. Także podłączam światła i instalację do takiej podstawowej jazdy mam gotową. No dobrze, zaraz Wam pokażę to z bliska, bo wiązka jest wśród, te kable były za krótkie, żeby tutaj na zewnątrz sobie to skręcić. Także zaraz Wam pokażę, jak to zrobiłem. Nie mogłem też tego nagrać, z tego względu, że potrzebowałem na telefonie sprawdzić sobie schematy, które piny, za które światła odpowiadają. Ale mam już to zrobione. Jeśli się nigdzie nie pomyliłem, to powinny one świecić poprawnie. Także zobaczcie, jak to zrobiłem. Tak to wygląda. Zrobiłem to na dwóch takich kostkach z tego względu, że niektóre piny mają wyprowadzenie na 2 żyły, więc musiałem tak to połączyć. No cóż, jak widzicie, posprzątałem ten mój kącik bałaganu, żeby Bartek nie narzekał, że zostawiam po sobie syf. I czas zabierać przyczepkę do siebie na parking. Z Bartkiem się nie żegnam, bo wprawdzie nasza znajomość zaczęła się właśnie przy okazji tematu przyczepki, ale jestem przekonany, że na tym się ona nie skończy, więc Bartku, do zobaczenia. Ale oczywiście nie wypada jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować Ci, Bartku, i BZQ Camp za to, że mogłem przez tyle czasu pracować z moją przyczepką tutaj u Ciebie na hali, za Twoją dobrą radę i takie gościnne podejście. Naprawdę jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. A Wam oczywiście bardzo serdecznie polecam BZQ Camp i usługi Bartka. Naprawdę chłopaki tutaj robią świetną robotę, także jak macie jakieś tematy z przyczepkami, kamperami, to śmiało można do Bartka pisać. Myślę, że w każdym temacie będzie w stanie pomóc.